Przedstaw się. Kazaków Piotr Siergiejewicz, rok urodzenia 1988. Obwód Kurski, rejon Czegrowski, wieś Kozłówka. Ile masz lat? 34. Masz rodzinę? Mam żonę, jedno dziecko z pierwszego małżeństwa i razem z żoną wychowuję drugie dziecko. Czy zgadzasz się na nagranie i publikację tej rozmowy? Gdzie zostanie opublikowany? Ten film będzie na YouTube. Czy będzie to YouTube czy Telegram? Ten film jest za długi dla Telegrama, ale na naszym kanale YouTube będzie ten wywiad. Zgadzam się. To jest dobre. Czy uważasz się za osobę chronioną społecznie, czy nie? Социально защищенному человеку или нет? Czy rozumiesz pojęcie ochrona społeczna? Социальная защита, вы понимаете? Nie bardzo. Nie bardzo. Czy jesteś w tym czasie chroniony? Сейчас вы защищены? Czy jestem chroniony przez Rosję? Rosji tu nie ma. Jesteś w niewoli i chronią cię standardy konwencji genewskiej. Стандартами Совершенно верно. Jest tam klauzula, która mówi, że w momencie schwytania zachowałeś wszystkie swoje prawa, które posiadałeś przed schwytaniem. W szczególności prawo do jawności, odwołania, wypowiedzi i tym podobne. To jest strona prawna tych rozmów. To jest to, że ma swoje prawa. Niestety muszę stwierdzić, że w niewoli ma więcej praw i możliwości niż w К ojczyźnie. сожалению, я это вынужден констатировать, у него в плену прав и возможностей больше, чем у себя на родине. Wypowiedziałem słowo ojczyzna małą literą. W domu o nic go nie pytali, wzięli go i oszukali. К этому дойдем. Tak. Siedzi tutaj i jest po prostu ograniczony w ruchu. Ограничен в передвижении, потому что он ограничен в передвижении. W jaki sposób otrzymałeś wezwanie? Na początku nie dali mi wezwań do sądu, ale przez moją mamę sprawdzili mój numer telefonu. Nie mieszkam w miejscu zamieszkania, mieszkam w Kursku. Najpierw znaleźli moją mamę i dała im mój numer telefonu. Zadzwonili do mnie i kazali przyjść z dokumentami, NIP i coś jeszcze, żeby zrobić kartę Sberbank Mir i coś jeszcze. Документами, там ИНН, какие-то еще я не помню. А карту сделать Сбербанка, МИР, что-то еще. Przyszedłem do sołtysa, a to nie jest Wojskowy Urząd Meldunkowy i Poborowy, i zapytałem, po co są te dokumenty. Nigdy mi tego nie wyjaśniła, bo po prostu kazano jej zbierać dokumenty i je przechowywać. Oddałem dokumenty i pojechałem do domu. Prawdopodobnie następnego dnia zadzwonili do mnie i powiedzieli, że przyszło wezwanie do Rady Wsi. Kazano mi natychmiast zgłosić się do biura werbunkowego. Podjechałem do Wojskowego Biura Meldunkowego i Poborowego, wyszła i wręczyła mi wezwanie, podpisałem dokument i to wszystko. Kiedy to było? To był 19 albo 22 października. Co mówią, że się stanie, jeśli odmówisz i się nie pojawisz? Вы откажетесь и не придете. Mnie osobiście nie grozili, ale w mediach zaczęli rozpowszechniać informacje, że rząd podjął ostrzejsze kroki za odmowę mobilizacji, dezercję i nieposłuszeństwo rozkazom i tym podobne. Там принял ужесточение мер за отказ от мобилизации, от дезертирства, от невыполнения приказов, ну и тому подобное. Jak wiele lat? Za unik. Trwało to do 10 lat, czyli od 3 do 5 lat. Я уже не помню. Nie pamiętam. 40 были. Rozumiem. Dokąd zostałeś wysłany z Wojskowego Biura Rejestracji i Poboru? Z Wojskowego Biura Meldunkowego i Werbunkowego przewieziono nas do Kurska do brygady REBS na ulicę 50-lecia października. Tam powstał nasz pułk obrony terytorialnej, tam byliśmy. То есть там мы находились. Podaj pełną nazwę swojego działu. Подразделение, куда вас с военкомата зачислили. Początkowo nazywał się od 10 do 15 Pułk Obrony Terytorialnej. Potem dodali nam część 29303, prawdopodobnie nie istnieje. Часть, она, наверное, не существует. 29303.
Jak to nie istnieje? Na początku nie mieliśmy pieczęci, a potem dostaliśmy pieczęć REBS. A przed wysłaniem do Starego Oskola postawili jakąś pieczęć, ale nigdzie nie znaleźliśmy informacji o tej jednostce. А потом уже где-то к концу, перед тем, как нас отправили в Старый Оскол, вроде какую-то печать поставили. Но части мы это нигде в интернете не нашли. Czy szukałeś informacji przez Google? Nie ma tam żadnych informacji. Ciekawy. Ile osób zabrali? Человек набрали. 2300 osób. Cały pułk. Ну, целый полк. Nie wszyscy tam byliśmy, niektórzy z nas byli we wsi Żukowo, a to są 3 bataliony. Часть находилась W pobliżu znajdował się także ośrodek szkoleniowy i poligon. находился и учебный центр полигон. Co pan wiedział o tym, co się wtedy działo na Ukrainie? Co pokazano w telewizji? То, что показывали в телевизоре. Na jakich kanałach i co pokazywali? Pierwszy i drugi kanał NTV. Kanał Rosja 24. Wszystkie te wylęgarnie propagandy. Задники пропаганды. Oglądałem pierwszy i drugi kanał. Rosja 2. Россия 2. Tak, Nie wiem, czy są takie kanały. Co tam powiedziano? Что там рассказывали? to samo, Rosja wyzwala Donbas, Ługańsk, kraj prowadzi działania ofensywne, zwycięstwo będzie nasze. Луганск ведет наступательные действия, победа будет за нами. Co jeszcze? Nie pamiętam. Ten sam. Даже не помню. Ну, одно и то же все. Czy rozmawiali o zwycięstwie i awansie? Tak, nazwali imiona bohaterów. Называли. Czy masz bohaterów? Czy wśród najeźdźców mogą być bohaterowie? W Rosji jest to możliwe. Rannym w szpitalu wręczyli tytuły bohaterów i order męstwa i pokazali to. Героев и ордена мужества в госпитале показывали. Как... Dali ci jakiś medal? Nie. Dlaczego? Po co? Nawet nie zacząłem walczyć. Воевать-то не успел. Co ty w ogóle wiesz o Ukrainie? Wypisz wszystko, co znasz. Barszcz, chłopak, kozak. Przesadzam. То, что Борщ, знаю. хапак, казак. Ну, я утрирую. Wiem z mediów, że kraj jest podzielony. Są ludzie, którzy sympatyzują z Rosją, są ludzie, którzy sympatyzują z Zachodem. Есть люди, которые симпатизируют России, есть люди, которые симпатизируют Западу. Dlatego mają tam ciągły konflikt wewnętrzny, walkę między Zachodem a Wschodem. Chodzi o nas. Это у нас? Tak, На Украине. To wyjaśnij jaśniej, bo wciąż mamy widzów. Tak więc Ukraina jest podzielona. Ну-ну, мы расколоты. ciągle masz konflikt, język rosyjski jest dla ciebie zabroniony. Что русский язык у вас запрещают. Bardzo interesujące. Вот. Poniżają ludność rosyjską. Русское население. Jak to się stało? Zakasujecie języka rosyjskiego, zamykacie rosyjskie szkoły. Nadal nie mogę zrozumieć, co się dzieje z cerkwią, że chcą ją zamknąć, chociaż wszyscy jesteśmy prawosławni. Понять, что там хотят церковь как-то русскую прикрыть. Хотя мы все православные. Bardzo subtelna myśl. Faktem jest, że rosyjska cerkiew prawosławna, jak ja to rozumiem, należy do ukraińskiej cerkwi prawosławnej, jest jedna. Tak było wcześniej. И украинская православная церковь, она как оно все единое, я так понимаю, было раньше. A teraz Ukraina chce oddzielić cerkiew, żeby cerkwie rosyjskie i ukraińskie były oddzielne. Православная церковь была отдельно, а русская православная церковь была отдельно. Ну, вот так вот. Dezorientacja to wtedy, gdy dają ci to, czego chcą, pod odpowiednim kątem i z odpowiednim sosem. Porozmawiajmy o języku rosyjskim. Kiedy zostałeś wzięty do niewoli, w jakim języku do ciebie mówiono? Głównie po rosyjsku. Jak w ogóle można sobie wyobrazić zakazanie języka rosyjskiego? Jak można zakazać mi mówienia po rosyjsku? A wiesz, że mówię tylko po rosyjsku. Jak mogę temu zapobiec? Po prostu milczeć. Przerywanie i proszenie ludzi o mówienie po ukraińsku. Переходи на украинский. Навіщо? вот так Навіщо це робити? І кому це треба? Nie rozumiem. Nie rozumiesz? Що я говорю? Nie. Ile znasz języków? Rosyjski. Więcej? Uczyłem się niemieckiego w szkole. Będziemy mówić po niemiecku? Nie znam też zbyt dobrze niemieckiego.
Zdajesz sobie sprawę, że mówisz bzdury, prawda? Zdaję sobie sprawę, że zostałeś zindoktrynowany, ale czy jako dorosły możesz odpowiedzieć na pytanie, jak można zabronić ci mówić w jakimś języku? Napisaliśmy w konstytucji, że można mówić w każdym języku. Odpowiedz na pytanie, dlaczego obchodzi cię to, co dzieje się tutaj? Dlaczego nie jesteś zainteresowany tym, co dzieje się w Niemczech? To jest daleko. Jak daleko od ciebie? Niemcy są dalej. чем Украина. Kaliningrad. Znasz to miasto? Tak, enklawa Federacji Rosyjskiej. Czy twoi sąsiedzi? Dlaczego nie interesuje cię to, co dzieje się w Chinach? Twoi sąsiedzi też? Tak, Dlaczego nie bronisz rosyjskich mówców? nie wiem. Не знаю. Ponieważ Rosja przegra. Ponieważ jest ich więcej. To prawda. Dlatego tam nie chodzisz. Również prawda. Dlaczego nie pojechałeś na Łotwę? Wiesz dlaczego? To także twoi sąsiedzi. Łotwa w NATO. О! Wygrają nawet szybciej niż Chińczycy, prawda? Tak, Do czego możemy teraz dojść? Do tego, że bratni przyjacielscy ludzie atakują tylko tych, którzy, Нападает только на тех, кто... brak ochrony. kiedy siedziałeś w okopie z karabinem maszynowym, by walczyć za Stalina. Jaka była data? 3 marca tego roku przywieziono nas do Doniecka. Zostaliśmy przydzieleni do 9 Brygady Strzelców. Делили в 9-ю стрелковую бригаду. И 4 dnia, o 6 rano, zebraliśmy się w kwaterze głównej i wyjaśniono nam zadanie: wsiądź do BMP, BMP przyjedzie, wyskoczysz i zdobędziesz dom. БМП подъедет, Taka była misja. прыгните, займете дом. Все, такая была задача, коротко. W rezultacie nie udało nam się. Доехали. Dlaczego? Zostaliśmy zbombardowani. Ilu z was poszło? 2 BMP i zbiornik. И танк. Kto przeżył? Nasz BMP porzucił nas i wrócił, ale BMP, który był przed nami, nie przeżył. БМП шло, оно не доехало. Zbombardowany? Tak, został rozerwany. Wszyscy, którzy byli w środku? Nie, chłopaki uciekli, ale kierowca mechanik został spalony. Szkoda, że chłopaki odskoczyli, ale około. A zbiornik? Zbiornik zniknął. Zostałeś wyrzucony. I co było dalej? Wyskoczyliśmy sami, ale nie mogliśmy trafić do właściwego domu. Ciebie też bombardowano? Tak, siedziało ze mną 2 facetów. Wleciał w nich odłamek. Прилетели. Było nas 6, 2 zostało rannych. I skoczyliśmy. Na początku ukrywaliśmy się, biegając od jednego zrujnowanego domu do drugiego. Dopóki nie skontaktował się z nami nasz dowódca. Не вышел на связь. Poza tym nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd mamy iść, nie było żadnych punktów orientacyjnych. Po około pół dnia dotarliśmy do naszego ekstremalnego punktu. На нашей крайней точке. Siedzieliśmy tam do wieczora. До самого вечера. Mieliśmy rozkaz iść do szturmu, ale karabin maszynowy na nas działał. По нам работал Więc nie mogliśmy. поэтому мы не смогли. Ilu z was tam było? W grupie było nas 6. 2 było rannych, ale poruszali się o własnych siłach. Передвигались. Ну и в... W tej twierdzy znajdowały się jeszcze 3 inne. W związku z tym było nas 9. 9. Czy to już 4. dzień? Tak, dzień 4, kiedy zostałeś schwytany. 24. Wow, co się wydarzyło w ciągu następnych 20 dni? 4 dnia przywieziono nas z powrotem wieczorem. Обратно. Wyszliśmy. Potem. Prawdopodobnie 5 dni później zostałem wysłany na rotację. Ротацию. Innymi słowy, musiałem zmienić chłopaków, którzy zajmowali pozycję w domu. Нужно было поменять ребят. Pojechaliśmy, zostaliśmy tam przez 3 dni i wróciliśmy. Następnie, 5 dni później, musieliśmy ponownie udać się na rotację. Ходить на ротацию. Wtedy było już trudniej, nie dotarliśmy na pozycję, bo ukraińska armia miała tej nocy rotację. Украинской армии в эту ночь была ротация. Tej nocy żadna z grup nie była w stanie wyjść w zastępstwie. Не дошла, чтобы поменять. Dlaczego? Moździerze pracowały bardzo ciężko. Czy przybyli z nową energią? Tak. Teraz zabawnie jest pamiętać. Co jest dla ciebie zabawne do zapamiętania?
Wysłano nas tam, abyśmy zmienili pozycję. Позицию. Ale udało nam się dotrzeć tylko do mostu. Jak tylko przeszliśmy przez most, jeden strzał z moździerza, schowaliśmy się w najbliższym domu, a on był słaby. Dron zrzucił na nas granat. Dron zrzucił granat, a potem wszystko zaczęło na nas lecieć. Zdaliśmy sobie sprawę, że musimy wydostać się z tego domu. Udało nam się wydostać spod ostrzału moździerzowego i pobiegliśmy na most. Zostaliśmy pod mostem do rana. Rano, gdy wróciliśmy do twierdzy, powiedziano nam, że nikomu się nie udało. A nasza pozycja, na której mieliśmy zastąpić chłopaków, wypaliła się. Tak, Cześć. cześć. Jak się masz? Bóg tak chciał. Twój mąż jest jeńcem wojennym. Wiem, widziałem wideo. Cienki. А? Zapytaj ją. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, potrzebuję twojej zgody na nagranie i opublikowanie wideo. Cienki. Pozwalam. Okej, komunikuj się. Nie mówisz, gdzie jesteś ani kto jest z tobą. Cześć, gdzie widziałeś ten film? Żona księcia przesłała mi film z grupy Nie czekaj na mnie z Ukrainy. Jak dawno temu widziałeś ten film? 28 rano o 10:05. Jaka precyzja? Czy dzwoniłeś do Ministerstwa Obrony? Ministerstwo Obrony nie nadaje statusu jeńca wojennego. Kiedy zadzwoniłeś do Ministerstwa Obrony? 2 dni temu. Nie płacz. Wszystko jest tutaj. Czy można podzielić się tymi informacjami, czy nie? Dzwoniłem wszędzie, gdzie mogłem. Wczoraj nawet napisałem do Putina o tym, co mi mówią, że południowy okręg, dowódcy jednostki, do której byłeś przydzielony, nie przekazują informacji, że zostałeś wzięty do niewoli. Fajna historia, prawda? Tak, już to wiedziałem. Zadzwoniłem do Czerwonego Krzyża, napisałem do Moskalkowej, napisałem do Sardaliewa. Napisałem do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Wczoraj napisałem do Putina. Kto jeszcze? Napisałem wczoraj do Puszilina. Igor zwraca się do swoich dowódców. Nadal jest w Szczigry, ale wyjeżdża w sobotę. Powiedział, że jakiś generał zwrócił na to uwagę. Teraz najważniejsze jest czekać, pozostaje tylko czekać, a także Goros Hankin, który jest z tobą, również nie ma go na liście. Jest jasne. Co robimy? Po pierwsze, żadnego płaczu. Nie płacz. To wszystko. Jestem w niewoli, w zasadzie jest tu normalnie, lepiej niż na linii frontu. Co robić? Nie wiem, idź do Starowła. Zadzwoń do Ministerstwa Obrony. Zadzwoniłem. Nie ma sensu kontaktować się ze Starowitem, bo ze Starowitu wysyłają mnie do Fersowa, a z Fersowa do Kudryawcewa w Kursku. Wszyscy odsyłają mnie do Moskalkowej, która jest odpowiedzialna za wymianę jeńców wojennych. I wszędzie standardową odpowiedzią jest, że trzeba poczekać 30 dni. Tak długo, jak akceptują i biorą to wszystko pod uwagę. Słuchaj, wiesz najlepiej do kogo zadzwonić, bo mam teraz mętlik w głowie. Pisałem wszędzie, gdzie się dało, wczoraj napisałem nawet na stronę Putina. W porządku. I załączyłem link do filmu. Kluczem do sukcesu jest sprawienie, by Ministerstwo Obrony przyznało, że jestem jeńcem wojennym. Tak, Ale ale Igor mówi, że problemem jest to, w jakiej jednostce wojskowej jesteś. Dzwoniłem do Ryłowa, czy Ryłów to jego nazwisko? Dzwoniłem nawet do Ryłowa pod numer 29303 w Kursku, w dziale prawnym. i co z tego? Powiedział, że zostałeś przydzielony do jednostki numer 42600. Nawet nie znam tej jednostki. Albo jaka jest rzeczywista liczba? Chyba 71-73. 71443. Ale nie jestem pewien. Cóż, 9. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych. Tak. Cóż, sytuacja wygląda tak. Co się dzieje w domu? Nie dadzą mi statusu jeńca wojennego. Mama bardzo się martwi, Paszka i ja poszliśmy z nią w dniu, w którym się o tym dowiedzieliśmy.
Powiedz im, że żyję i mam się dobrze. Nie dadzą mi teraz statusa, ale w końcu to zrobią. Kiedy? Nie wiem, kiedy to nastąpi. To samo dzieje się z Gorożankinem. On również nie otrzymał statusu jeńca wojennego. Jak inaczej możemy to osiągnąć? Dowódcy waszych jednostek powinni nam powiedzieć, gdzie mamy się udać. Zadzwoniłem na wszystkie telefony, które mi dano, aby zadzwonić do Rostowa. A w Rostowie nikt nie odbiera telefonu. I Paszka zadzwonił do mnie. I Paszka też napisał, że Rybar też zajmuje się tą sprawą. I wszędzie standardowa odpowiedź brzmiała, poczekaj 30 dni. Cóż, nie wiem. Przyszedłem na ten wywiad specjalnie po to, by się z tobą skontaktować. Pokazać, że żyję i mam się dobrze. Ten wywiad zostanie opublikowany na kanale YouTube. Jak nazywa się ten kanał? Jaka jest data? Nie wiem. Jednym z naszych celów jest misja humanitarna. Pokazujemy, że oni tu są, okupanci. Oni są. Jego brat powiedział mi, że jest zmobilizowany i nie ma dla ciebie żadnych cennych informacji. Więc jeśli wideo zostało opublikowane, nic nie powinno się stać. Co to ma z tym wspólnego? Ja na przykład nie wiem, o co chodzi. Powtórzę to jeszcze raz. Fakt, że jest jeńcem wojennym, to film. Jest okupantem. Tak, jest jeńcem wojennym. Nie o tym ci mówię. Mówię, że przesłuchujemy okupantów. Przy okazji, pani mąż jest okupantem i szabrownikiem. Udowodnię to pani i udowodnię to również pani mężowi. Dajemy możliwość, że weźmiesz tę taśmę wideo, pokażesz ją, a on zostanie jeńcem wojennym. To jest potwierdzenie, że nie jest dezerterem, nie jest ranny ani zabity. Czy może mi pan szczerze powiedzieć, gdzie jeszcze mogę się zwrócić? Byłem już w tutejszej prokuraturze wojskowej, a także złożyłem wniosek do prokuratury generalnej. Naprawdę? Prosto do biura prokuratora generalnego? Cóż, zwróciłem się do tego. Wiesz, co ci powiedzą? Biuro prokuratora generalnego nic ci nie powie. Powiedziano mi, żebym nie polegał na prokuraturze. Król nic ci nie powie. Twój mąż jest mięsem amatnim, wysłanym na śmierć. Tak, wiem. Po prostu miał szczęście. Jego znak wywoławczy granit. Rubin. Niestety Rubin przysłał ich kilka. Dlaczego pozwoliłaś mężowi nas zabić? Czy odpuściłem? Czy odpuściłam? Nie masz pojęcia, jak bardzo płakałam. Nie powiedziałeś mi tego. Ale przyszedł i powiedział, to wszystko, idę zabijać Ukraińców. Nie powiedział, że w pierwszej kolejności zamierza zabijać Ukraińców. Po drugie, otrzymał wezwanie. Poszedł do biura werbunkowego, uznali go za zdolnego i kazali przyjść ze swoimi rzeczami i to było to. I pobłogosławiłeś go, aby to zrobił, mimo że Bóg o tym decyduje? Jak go pobłogosławiłem? Wyobraź sobie, jaki miał wybór? Odmówić i pójść do więzienia? On ma rodzinę, dzieci. Po pierwsze, nie grozi ci kara więzienia. To pierwszy punkt. Gdybyś znalazł 2 minuty wolnego czasu i wygooglował Yandex lub zachodni segment internetu, zobaczyłbyś, że nie ma za to kary więzienia. Jest mężczyzną, jest dorosły. Jak mogę to odzyskać i nie odpuścić? Powiedz mi proszę. Okłamałeś mnie. Jesteś dorosłym mężczyzną i przyszedłeś tu celowo. Powiedziano mi, że jestem w drodze, aby pilnować regionu Belorock lub Kursk. Oszukany. Obrona terytorialna. Oszukany. Nie zostaliśmy przeszkoleni do ataku. Szturmowców się nie szkoli. To mięso armatnie, które po prostu umiera. Powiem krótko. Wszystko jest tu w porządku, nie martw się, warunki są normalne, da się żyć, poczekajmy miesiąc lub 2 na wymianę. Miesiąc, 2, może 3. Chłopaki są tu dłużej, ale najważniejsze, że żyją i mają się dobrze. Zadzwoń do mamy, przywitaj się, powiedz, że nic mi nie jest. Dobra, daj spokój, nie jęcz. Nie martw się, nic mi nie jest. Okej, pa. Pa, chodź. Czy uważasz, że twój batalion miał cywilne samochody bez tablic rejestracyjnych? Były. Oczywiście. Myślisz, że dowódca batalionu dał komuś pieniądze na te pojazdy? Oczywiście, że nie. Jaki jest tego rezultat? Czy określenie szabrownik charakteryzuje cię coraz bardziej? Ludność cywilna uciekła. Nie, nie uciekli.
Może nawet nie uciekli. Ale przyszedł jakiś dupek z karabinem maszynowym i powiedział: potrzebuję kluczyków do samochodu. Może pojazdy zostały porwane, a może cywile uciekli. Ale my tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się. Jestem gotów się założyć. Mówiłem ci, że jesteś na dobrej drodze. Zacząłeś się ze mną kłócić, że nie jesteś szabrownikiem. Udowodniłem ci, że jesteś, prawda? Tak. Byli też żołnierze z waszej armii, którzy wprowadzili się do domów innych ludzi, ale w nich nie mieszkali. Rozmawialiśmy z niektórymi z nich. To odpowiedni ludzie i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu macie К ich. моему большому удивлению, у вас такие есть. Osiedlić się i nie żyć? Nie powiedzieli tego, nie. Mówili, że mieszkali na ulicach, w namiotach, w samochodach, ale nie wchodzili do domów innych ludzi, ponieważ nie chcieli być szabrownikami w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale ci, którzy mieszkali w prywatnych domach, nadal brali nasze konserwy. Wiesz, jak to tłumaczyli? Nie mieliśmy nic do jedzenia. Nie jestem szabrownikiem, ale jadłem konserwy i smalec. Zapytałem ich dlaczego, a oni odpowiedzieli: umarłbym z głodu. Powinni mieć własne jedzenie. Widzisz, zaczynasz rozumować. Tak, tradycyjnie zaczęliśmy. A może już to powiedziałeś? Tradycją jest, że nasi jeńcy wojenni zwracają się do swoich rodaków. Zwróciłeś się już do nich? Po prostu zapomniałem, jestem chory. Nie zrobiłem tego. Jeśli chcesz, Co mam im powiedzieć? jak chcesz, możesz na przykład zaapelować o kupowanie ciepłych ubrań lub nie chodzenie na wojnę. Chcę zaapelować do rodaków z regionu kurskiego. Kurska Republika Ludowa. Oto żywy przykład. Opowiedziałem ci całą moją drogę bojową, a tam zastanów się sam, czy iść na wojnę, czy nie iść. Każdy ma własną głowę na ramionach. Ale ja nie poszedłbym ponownie. Koniec mojej wiadomości wideo. Я бы больше не пошел. Все. Dziękuję.